ogniu pytań. Historie, które warto usłyszeć. Zaprasza Oskar Szpotański. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Kurek.nl, biuro księgowe dla firm jednoosobowych oraz spółek VOF i BVI na terenie całej Holandii. Dołącz jeszcze dzisiaj do grona zadowolonych klientów Kurek.nl. Z kodem OSKAR10 otrzymasz 10% zniżki do końca roku. Dzień dobry drodzy widzowie, dzień dobry drodzy słuchacze. Jeżeli widzimy bądź słyszymy się po raz pierwszy, to ja mam na imię Oskar, a to jest podcast w ogniu pytań. I dzisiejszym moim gościem Dagmara. Dzień dobry Dagmaro. Dzień dobry Oskarze i dzień dobry wszystkim, którzy nas słuchają i oglądają. Tak jest. No taką niepisaną tradycją mojego podcastu jest to, że proszę moich gości, żeby dosłownie w jednym zdaniu powiedzieli, co robią, kim są, czym się zajmują. Tak, żeby od razu pierwsi słuchacze, widzowie w pierwszej kolejności wiedzieli mniej więcej, z czym będziemy mieli dzisiaj do czynienia. Nie jestem dobrze przygotowana, od tego zacznę. Nazywam się Dagmara, jestem zawodowo terapeutą psychosocjalnym, czymś, czego w Polsce nie ma, taki psycholog dla ludzi zdrowych. No i to. I poza tym jestem. Czy coś więcej? Nie, myślę, że na początek to w zupełności starczy i od razu dopytam, co to znaczy być psychologiem dla ludzi zdrowych. O właśnie, może nieładnie to sprecyzowałam. To są osoby, które nie mają jakichś zaburzeń psychicznych, tak? Czyli na przykład nie jest to choroba typu schizofrenia, tylko są osoby, które z różnych powodów nie radzą sobie w danym momencie, bo coś się wydarzyło albo wydarzyło się za dużo naraz. Czy to jest taka forma jakby coachingu? To jest więcej mentoringu? niż coaching. Okay. To jest więcej niż coaching. To jest coś pomiędzy coachingiem a psychologiem. Dobrze. Co sprawiło, że zaczęłaś się zajmować komunikacją, różnicami międzykulturowymi? Co było takim triggerem? Wiesz co, ja bardzo długo w ogóle nie miałam z tym jakichś specjalnych problemów, ale przez 10 lat pracowałam jako tłumacz. Tłumacz dla policji, dla sądów, dla adwokatów. Ja w ciągu 10 lat chyba przetłumaczyłam ponad 10 000 rozmów. Więc wiesz, masz do czynienia z tyloma różnymi ludźmi i w pewnym momencie pewne schematy się powtarzają. A ja jako tłumacz jestem tak naprawdę, jestem tak jak Google Translate, ja jestem filtrem. Ja nie mogę się wtrącać w rozmowę, ja nie mogę powiedzieć, słuchaj, zapytaj inaczej, bo to nie tak, bo on to cię inaczej zrozumie. Nie mogę, ja po prostu filtruję. Tak? I tylko... też jakby nie możesz swojej własnej opinii. Nie, bo to nie jest moja rola. I mnie to zaczęło wkurzać bardzo mocno w pewnym momencie, więc tak naprawdę to, że zaczęłam się tym zajmować, to z powodu tej frustracji, bo ja mówię, ludzie, można się zrozumieć, tylko zacznijcie się słuchać przede wszystkim i bądźcie sobą zainteresowani, żebyście chcieli się też dowiedzieć więcej na swój temat. Partnerem odcinka jest Simon Szymczak. Wspiera polskie firmy w Holandii, łącząc marketing, technologię i automatyzację. Tworzy strony, aplikacje i narzędzia, które upraszczają pracę i porządkują firmę. Dobrze, a kiedy w ogóle, w jakich okolicznościach zjawiłaś się w Holandii? Ile lat temu to było? Oj, to już było ponad 22 lata temu, 2003 rok, czyli to będzie w przyszłym roku już 23. Okoliczności były takie, że miłość nie wybiera. Poznaliśmy się tak naprawdę z mężem, obecnym mężem. Nadal, słuchaj, 25 lat razem, więc coś... Gratuluję. Dziękuję bardzo, więc dużo to świadczy o tej komunikacji i ciężkiej pracy przede wszystkim międzykulturowej. Ale poznaliśmy się przez pracę i najlepsze było to, że ja jeszcze wtedy studiowałam i byłam na tyle rozsądna, żeby powiedzieć, okej, super, wszystko fajnie, ale ja chcę studia skończyć, a miałam jeszcze 2 lata. I to był rok 2000, jeszcze Polska nie była w Unii. I on, słuchaj, znalazł pracę w Polsce w przeciągu dosłownie miesiąca i przyjechał do Polski. I razem w Polsce mieszkaliśmy przez 2 lata, tylko on się nie potrafił nauczyć polskiego. Chodził na kursy, szkolenia różne. Do tej pory jest w stanie powiedzieć, to jest pomnik, to mu zostało w głowie, bo to była pierwsza czytanka, to jest pomnik. No ale jak człowiek nie zna języka, to jest bardzo ciężko.
A on jest taką osobą towarzyską, on potrzebuje ludzi wokół siebie, on nie jest samotnikiem. Mnie jest dużo łatwiej, bo ja w zasadzie sama ze sobą, z książką, to mi wystarczy, a on nie. Więc Czyli on w Polsce zbyt samotnie się czuł, tak? Tak, bo wiesz, na początku to on był atrakcją, nie? Jeszcze w tych czasach, kurczę, Tak, mąż, tak. no chłopak wtedy jeszcze nie mąż, ale z Holandii, więc wszyscy byli nim zainteresowani, ale w pewnym momencie się to obyło i każdy po swojemu, po polsku, więc jak nie znasz polskiego, no to wiesz, to w odstawkę. No i to nie jest fajne. A powiedz mi o swoich doświadczeniach, może takim pierwszym zderzeniu z kulturą holenderską tutaj po przyjeździe i jakie były twoje wrażenia? Jakie może różnice zauważyłaś? Wiesz co, ja w ogóle miałam totalnie błędny obraz Holandii, Zachodu, no bo skąd miałam mieć poprawny? Wiesz, byłam w Niemczech kiedyś, byłam na wczasach we Włoszech, no ale ty jesteś z grupą, widzisz jakieś tam zabytki, nie masz kontaktu tak naprawdę z tymi ludźmi, więc mój obraz Zachodu to był taki, że ale to oni nowocześni, wiesz, moi rodzice to w ogóle niereformowalni, więc ja tutaj poznam tą nowoczesność, zobaczę jak to jest, być do przodu, być na tym Zachodzie, więc ja byłam bardzo entuzjastycznie nastawiona, dopóki nie poznałam moich teściów. Ja pochodzę z dużego miasta, ja pochodzę z Łodzi, z Polski. Zawsze w dużym mieście mieszkałam, studiowałam w Warszawie, później mieszkałam w Poznaniu. A trafiłam do takiego pipidówka holenderskiego na wschodzie Holandii. Ja mówię, Boże, to jest normalnie ciemnogród. Ciemnogród. Moi rodzice w porównaniu z tymi teściami to w ogóle są fantastycznie nowocześni. Ciemnogród, no. Ciemnogród. Wiesz, teściowa mówi, że dawała mojej mamie na przykład w prezencie ser, no bo sery tutaj nie, jasne, więc taką kulkę serową i mi tłumaczy, żebym tylko zdjęła ten wosk, bo tego się nie je. Pytali się, czy mamy lodówki i czy telewizor mam. Nie? No masakra. No już teraz już tak nie jest. W którym momencie swojemu chłopakowi, późniejszemu mężowi przyznałaś się do tego? Partnerem dzisiejszego odcinka jest aplikacja e-Faktura NL. Wystawiaj faktury wygodnie w swoim języku i zgodnie z niderlandzkimi przepisami. Skorzystaj z linka w opisie filmu i przez pół roku używaj e-Faktura NL za pół ceny. Nie, on wiedział o tym od razu. Wiedział? On o tym od razu, tak. Nie, jeśli chodzi o komunikację, to my jesteśmy bardzo otwarci. On więcej widział, on też był w Polsce, mieszkał w Polsce, więc on wie, że to nie jest, że tam niedźwiedzie nie chodzą ulicami, tak? Tylko, że to jest normalny świat. Tylko tak samo jak Holendrzy mają ten skrzywiony obraz Polski sprzed iluś tam lat, tak samo my bardzo często mamy skrzywiony obraz Zachodu i jakby tutaj było Eldorado. No nie jest. Tak, dokładnie. To tak samo mniej więcej jakby my byśmy porównywali Polskę do jakiegoś Kazachstanu na przykład. Wiesz, nie porównałabym nawet Polski do Kazachstanu, bo nie mam pojęcia, jak jest w Kazachstanie. Właśnie o to chodzi. Może tam jest tak samo, jak i u nas. Nie wiem, nie byłam, nie wypowiadam się. Nie? Dokładnie. Przejdźmy do twojej książki, bo jesteś autorką książki Werken met Polen. Co cię skłoniło do napisania książki o Polakach? Frustracja. Frustracja jest w ogóle moim motorem życia, tak samo, ponieważ dostawałam pytania. Ja pracuję dla różnych firm holenderskich, tam gdzie jest też dużo Polaków, czyli to są firmy logistyczne, produkcyjne, jakieś ogrodnictwo, więc te pytania też ciągle się powtarzały, nie? Dlaczego Polacy nie są otwarci? Dlaczego Polacy nie przyznają się do błędów? Dlaczego się nie dostosują do nas i tak dalej. Więc ja im tłumaczyłam i szkolenia, i różne rzeczy, ale mówię, wiesz co, do siebie, zbiorę to wszystko w kupę i po prostu zrobię z tego książkę, bo też nie każdy chce albo może na takie szkolenie pójść, bo to są raczej ekskluzywne rzeczy. To jest dla firmy, to jest dla menedżerów, to jest mała grupa 8-10 osób, nie? Więc to nie jest jakaś wiedza, która jest upowszechniona. I oczywiście jak będziesz przeglądał internet, to dużo różnych rzeczy znajdziesz, ale to jest wszystko rozproszone. Więc mnie to już wkurzało też. Ja mówię, ludzie, zacznijcie myśleć, tyle. Jakbyście trochę pomyśleli, to by było inaczej. Więc jak krowie na rowie napisałam tą książkę i naprawdę
Takie było moje zadanie, żeby tak sobie zamierzyłam, żeby napisać to jak krowie na rowie, więc tam zdania nie są dłuższe niż 21 słów, nie ma zdań złożonych, nie ma słów dłuższych praktycznie niż 3 sylaby, chyba że nie było innej możliwości, żeby każdy był w stanie to przeczytać, również Polacy, nie? Żeby to była książka łatwa do czytania. I taka jest, podobno, tak mi mówią. Jakie były opinie o tej książce? Wiesz, strasznie bałam się tych opinii. Strasznie bałam się opinii przede wszystkim Polaków, ponieważ bardzo dużo ludzi na mnie pomyli wylewa nadal, zresztą Polacy w szczególności, Czym to może być spowodowane? że się ze mną nie zgadzają z tym, co ja prezentuję i mówię, więc tych opinii się bardzo obawiałam. Chociaż moje zadanie, ja tak widzę to swoje zadanie, jest pokazywanie ludziom tego, co jest z różnych perspektyw. Czyli nie tylko, wiesz, dziurka od klucza i przez tą dziurkę patrzę i widzę świat, tylko otwórzmy te drzwi, zobaczmy, co jest dalej. Więc jest perspektywa pracownika, jest perspektywa pracodawcy, jest perspektywa kogoś tam innego i na tych poziomach też jest dużo różnych perspektyw. Więc takie miałam zadanie i tego się najbardziej bałam. Nie bałam się, że książki nie sprzedam, tylko bałam się, kurczę, co ludzie sobie pomyślą, nie? Ja mówię, dobra, to co? Do męża mówię, to przygotowujemy się na to, że tak, zmieniamy adres, zmieniam nazwisko, operację plastyczną twarzy, nie? Trzeba zmienić po prostu całą tożsamość, bo nie będę miała życia. Ale okazało się, że bardzo dobrze ludzie tą książkę przyjęli i cieszy mnie ogromnie to, że Polacy przyjęli tę książkę pozytywnie, bo w zasadzie ja piszę o Polakach, nie? Więc każdy jest ekspertem w tym temacie. I nawet chcę ci przeczytać, jeżeli mogę. Jasne, śmiało. Bo mam parę takich opinii, które mnie ogromnie wzruszyły. I nawet Arek Rudolf, który też był u ciebie w podcaście, on napisał jako pierwszy i podzielił się tym ze mną, napisał, ta książka to głos wszystkich naszych rodaków żyjących w Holandii. W końcu ktoś o tym napisał. To mnie ogromnie wzruszyło. Potem, co jest ciekawe i wiele osób nawet o tym nie wie, do tej książki dołączony jest bonus Praca z Holendrami. To jest jako e-book. Ja sobie to wydrukowałam, żeby pokazać, że jest, ale jak ktoś zakupi książkę, dostanie dostęp do e-booka, może sobie wydrukować też jak ja. I to jest po polsku, to jest dla Polaków, czyli taka odwrócona wersja. I tu mi jeden chłopak napisał, z czego też się ogromnie cieszę, Sławomir. On mi napisał, po przeczytaniu tej książki polskiej, nie? On nawet nie zna na tyle holenderskiego, żeby przeczytać holenderski. On kupił tę książkę holenderską po to, żeby dostać tą polską. I on mi napisał, w końcu od 15 lat rozumiem ich mentalność i od paru dni to się sprawdza i działa. On zaczął te rady, które ja daję w tej książce, po prostu stosować jako test, żeby zobaczyć, co z tego będzie, nie? I mi pisze dalej, codziennie czytam tę lekturę i jest wielkie wow. Jeszcze kilka razy trzeba to przeczytać, żeby zrozumieć w szczegółach, ale to działa na maksa. Te 30 euro nie warto oszczędzać za taką wiedzę i korzyści, jakie to przynosi w efekcie, polecam z całego serca. 15 lat walenia głową w beton i nic, zero efektu. A po poznaniu podejścia i mentalności Holendrów 2000% inne podejście i inne relacje. Oczywiście jest to duże, jak to się mówi, wyolbrzymienie, ale tak, ale dla niego to było ważne, nie? Niesamowite, a to był tylko test, serio to był tylko test, więc to jest, wiesz, jak ktoś rzeczywiście z tego skorzysta, bo wiedza nie jest żadną mocą, tylko co zrobimy z tą wiedzą, bo to inaczej to ćpamy wiedzę i nic i co, jesteśmy naćpani, co z tego, nie? I jeszcze jedno. Można być geniuszem, ale jeżeli tą wiedzę trzymamy w sobie i nikomu tej wiedzy nie przekazujemy, no to ona nie ma żadnego znaczenia. Dokładnie, nie ma żadnej wartości i o to chodzi. I jeszcze jedno, bo to też ostatnio dostałam od jednej dziewczyny i to mnie też ogromnie wzruszyło, bo ona mi napisała, twoja książka nie tylko pomaga zrozumieć Holendrom Polaków w miejscu pracy, pomaga też mojej mamie w terapii i pracy nad sobą. I tu jest jeszcze w ogóle bardzo dużo, wiesz, szczegółów, nie? Ale co ona zrobiła? Ona czytała tą moją książkę po holendersku i przesyłała mamie fragmenty. I pisze mi dalej, moja mama ma wiele takich polskich niezdrowych przekonań,
tam było między innymi Dzieci ryby głosu nie mają, nie? Czyli posłałam jej kilka fragmentów twojej książki, tak żeby ją zaciekawić i po jakimś czasie udało mi się ją namówić do tego, żeby ją przeczytała. Ostatnio mi powiedziała, że to dla niej ciężka lektura, ale dobra, bo ją konfrontuje z tym, jak została wychowana i w jaki sposób to wpływa na jakość jej życia dziś. No i co się stało? Mama po lekturze tej książki zdecydowała się na terapię, bo sobie nie radzi też, mieszka 20 lat w Holandii, a sobie nie radzi z Holendrami. To są znajomości, ale nie ma przyjaźni, nie potrafi tego kontaktu nawiązać, a chciałaby, co jest zupełnie naturalne. Więc to mnie też ogromnie wzruszyło, bo dla mnie jest ważne to... Największą też różnicą jest nasze wychowanie. Bo jednak świat polski, czy to właśnie jak ja się wychowywałem pod koniec lat 80., na początku lat 90., a podejrzewam, że tutaj Holandia, to były zupełnie dwa różne światy. Myślę, że polska szkoła też zupełnie inaczej wychowuje, kształtuje dzieci i też się porówna. Ja nawet wczoraj z Moniką Matuszewską rozmawiałem o tym, jak możemy porównać na przykład w pracy. Ja mam taki obraz, że w pracy, w której ja pracuję, Holendrzy siedzą razem, bez względu na ich stanowisko, na hierarchię, a Polacy zawsze osobno i nigdy w życiu nie zdarza się, przeważnie nie zdarza się tak, że rzadko, że dosiadamy się do kogoś wyższego stopniem w hierarchii. Bo po prostu czujemy jakiś respekt, jakąś taką, no nie wiem, strach może trochę. Tak, uważamy, że to też jest po prostu niestosowne na przykład. Chcielibyśmy, żeby inni nas traktowali równo, ale my też ich równo nie traktujemy. Bo gdybyśmy ich równo traktowali, to byśmy się dosiedli, bo jesteśmy równi. Dlaczego mam się nie dosiąść, tak? Ale wiesz, często widać też to, że osoby, które są na wyższych stanowiskach, inne osoby też traktują z góry, bo im się wydaje, że okej, teraz jestem wyżej, to jestem lepszy, mogę sobie na więcej pozwolić, mam więcej przywilejów, co jest totalnie błędnym myśleniem, bo jeżeli ktoś ma stanowisko wyższe, to jest tak naprawdę na widoku i on musi się starać dużo bardziej, żeby pokazać, że jest tutaj przykładem, a nie robić, co mi się podoba, bo mogę. I żeby nie zburzyć takiego obrazu, który jakby swojego autorytetu. Zdecydowanie. A z tym jest ciężko nadal u niektórych. Tak. Powiedz mi, jakie największe różnice widzisz pomiędzy Polakami a Holendrami? Takie różnice kulturowe. Wiesz, myślę, że to są emocje. W ogóle to jest fajne, to wcale nie jest fajne. Jak robię jakąś prezentację, mam jakąś prezentację, to tam jest 20, 30, 46, no dużo ludzi. I ja się zawsze cieszę, jeżeli są również Polacy, a nie tylko sami Holendrzy. Bo jeżeli są tylko Holendrzy, taka prezentacja trwa godzinę, półtorej, więc ja się tam prezentuję i mówię, nie? A u nich po prostu nic. Przez półtorej godziny nic nie widać na tej twarzy. Ja nie widzę, czy ich to interesuje, czy to jest nudne, czy to jest ciekawe, śmieszne. Po prostu zero. Nic. Więc ja mam coś takiego, mówię, bez sensu, nie? Siedzę, produkuję się na darmo. A po prezentacji przychodzą do mnie, dziękujemy, bardzo ciekawie. Tak, o tyle się dowiedziałem. Byłem pod wrażeniem. Ale tutaj zero. Poker Kamienna face. twarz. Kamienna twarz, nie? A jak ja mam na publiczności Polaków, to oni żyją razem ze mną podczas tej prezentacji. Ja widzę, że się dziwią, że się złoszczą, że się zastanawiają, że się śmieją. Nie? Ja mówię, wiem, że coś dociera i mam ten feedback. Od Holendra tego naturalnego feedbacku nie dostanę, więc to jest trudno. I my niestety to, że tego feedbacku nie otrzymujemy od nich, często wyciągamy wniosek, no jego to po prostu nie interesuje. Po prostu ma wywalone, nie? Bo zero. I czym to jest spowodowane? Oni po prostu nie chcą przeszkadzać? Nie, u nich to jest taka, nawet mi brakuje polskiego słowa, nuchterheid, czyli takie bycie, tak pierwsze słowo to mi trzeźwość przychodzi, ale to nie jest dobre słowo. My jesteśmy emocjonalni, nie? My nawet jak rozmawiamy, to rozmawiamy całym ciałem, a oni są tacy płascy, tak jak krajobraz. Nie? Tam się po prostu, to nie znaczy, że oni nic nie czują i że nie ma emocji, one są, ale one są w środku, ich się nie pokazuje. To też nie jest profesjonalne,
bo jesteśmy tutaj w pracy, nawet w domu, nie, żeby spokojnie porozmawiać, ten spokój jest ważny, a nie się tu emocjonować, krzyczeć i wiesz, wymachiwać rękami. Więc Tak, tu tak. widzę największą różnicę, przynajmniej dla mnie. Tak jak to mówisz, to faktycznie potwierdzam z moich obserwacji, faktycznie Holendrzy, wiesz, jedni to nazwą, że są nudni, ale to jest właśnie to, o czym mówisz, że oni są tacy płascy, emocjonalnie. W emocjach, emocjonalnie, Tak. na zewnątrz. I dopiero w jakichś konkretnych, określonych sytuacjach potrafią się otworzyć. Tak, musi się naprawdę dużo zdarzyć, żeby Holendra wyprowadzić z równowagi. Co też jest ciekawe na przykład, tak jak ja jestem w domu z moją mamą, czy z bratem, czy z przyjaciółmi, my po prostu jak jesteśmy razem, to my cały czas się śmiejemy. My po prostu tak się chichramy, że czasem człowiek i w majtki coś popuści, tak? Oni się tak nie śmieją. Nie, jak przychodzi do mnie sąsiadka Holenderka, bardzo fajna, nie mogę nic złego słowa na nią powiedzieć, nie? I później napijemy się herbatki czy coś, dobrze, fajnie, i później idzie, o Hezelek, że było bardzo miło. Nie, ja mówię, Hezelek, ale co w tym było miłego? Dla mnie jest miło, jak my siedzimy, się bawimy, śmiejemy, to jest dla mnie miło. Ale to tak chyba też taki jeden z głównych takich przykładów, jakie ja zaobserwowałem, jakieś powiedzmy takie imprezy rodzinne czy urodziny. U nas w Polsce się to zawsze hucznie obchodzi, a tutaj wiesz sama, jak to wygląda. Płasko, ale to znowuż widzisz, to ma związek z kulturą i to ma związek też tradycjami. Tutaj panuje nadal kalwinizm, nie? My mieliśmy w pewnym momencie, to był XVI wiek, jeśli się nie mylę, mieliśmy rozłam w kościele, nie? Była reformacja, później kontrareformacja, no i ta reformacja nie przeszła na przykład w Polsce, bo Kościół miał zbyt dużą władzę i za dużo by musiał stracić na tym. Kościołowi było wygodnie, no bo Kościół rządził razem tak naprawdę z tym, co był na górze w polityce, albo jeszcze bardziej. Natomiast tutaj doszło do tej reformacji, że ten Kościół został też pozbawiony tej władzy. Okazało się, że nie potrzebuje Kościoła, żeby rozmawiać z Bogiem, żeby się modlić, tak? Że to nie jest tak, że jak zapłacę bo tam było odpusty się kupowało, nie? Że to nie jest tak jak bilet do Eftelingu, że zapłacę za odpust i mnie wtedy wpuszczą do raju, nie? Tylko że tu trzeba się starać, trzeba pokazywać swoim życiem i praca. U nich to się skleiło. Widzisz, że praca to znaczy, że jest się dobrym człowiekiem, nie? I że dobry człowiek pracuje, jest skromny. Skromność to jest dobre słowo, nie? Ale taka skromność materialna, taki ascetyzm nawet. U nas to się źle kojarzy, no bo jak ktoś jest taki skromny materialnie, no to znaczy, że biedny, nie? Więc tu trzeba raczej... Wiesz, jak przyjedzie ci, widzisz, że twój na przykład księgowy jeździ jakąś furą wypasioną, no to w zasadzie dobrze, bo to znaczy, że dobry księgowy, bo dobrze zarabia, nie? Więc można mu zaufać, nie? A Holender jak widzi, że jego księgowy jeździ wypasioną furą, to jest za moje pieniądze. Nie? Że przekręty robi. Tak, to nie jest mile widziane, żeby pokazywać, ile się ma. To nie jest w dobrym guście. Ale z drugiej strony właśnie tak mi przyszło na myśl, że Holendrzy są znani z tej swojej bezpośredności. I z czego to wynika? No bo z jednej strony mamy obraz tego płaskiego Holendra bez emocji, a z drugiej strony właśnie ta bezpośredność. Widzisz, to też jest kulturowy, bo Holandia jest bardzo małym krajem. Tutaj nic nie ma tak naprawdę. Tu nie ma nic złóż jakichś, wiesz, ziemi też nie tyle, żeby tutaj rolę uprawiać i żyć z gospodarki rolnej, tak jak w Polsce na przykład. Więc oni musieli znaleźć inny sposób, żeby się utrzymać. Więc to był handel. A żeby handlować, to trzeba ze sobą rozmawiać. Tak? Żeby ze sobą rozmawiać i handlować, trzeba sobie ufać. Więc jeżeli są konflikty, trzeba je rozwiązywać. Bo jak nie rozwiążę konfliktu z moim tym kupującym, jeżeli jakikolwiek jest, jeżeli sobie nie powiemy prawdy i tego nie wyjaśnimy, no to stracę klienta, więc jestem później, wiesz, nie powiem gdzie. Nie mogli sobie na to pozwolić. Więc tu jest bardzo ważne, żeby wszystko wyjaśniać, a u nas to jest takie, wiesz, machnę ręką, zamiotę pod dywan, bo się obrazi, nie?
My nie jesteśmy nauczeni rozmowy. Nie, ja myślę, że czasami jeżeli widzimy, jak Holender jest taki bardzo bezpośredni, to jest to dla nas wręcz czasami niegrzeczne, jakiś taki czasami brak szacunku. Tak. Że oni się, nie wiem, nie potrafią zachować, wtrącają się w nasze sprawy. Dokładnie. My to widzimy też jako taką arogancję. Nie? Kim ty jesteś, żeby w ogóle mi cokolwiek mówić. Nie? Oni też najpierw mówią, potem myślą, albo w ogóle nie myślą. Mówią to, co im ślina na język przyniesie, tak jakby, nie? I nam się wydaje często, że jak my coś słyszymy, że tam jest jakieś drugie dno, że to jest jakiś podtekst czy coś, nie? Tak. Tam nic nie ma. Tam nie ma żadnego drugiego dna. Bardzo często nie ma. A powiedz mi właśnie w drugą stronę, co twoim zdaniem Holendrzy źle interpretują w naszym zachowaniu? Bo na pewno w drugą stronę tak samo to działa, jak i... Tak, wiesz, to, z czym się często spotykam, my nie powiemy, co nam, no nie zawsze przynajmniej, tak? O! Wszystko dobrze? Mi się tutaj... Coś się sypie. Sypie mi się... Studio się sypie. Tak, musiałem moją kamerę postawić tak, żeby o szklankę była oparta. Okej, rozumiem. Domowe sposoby, znam je. Rozmawiam przez tablet i jak go postawię w tym takim etui, to nie, można by to wtedy nie z sufit oglądać, więc musiałem podstawić z tyłu szklankę. Dobra, szklanka już się słucha. Dobrze, więc z czym ja się spotykam, słuchaj, to że, no wiesz, my się nie odezwiemy, nie? W szczególności jeszcze jak masz tam kontrakt, umowę na czas określony, bo się ludzie boją, że stracą, jak coś powiedzą, więc jest dużo lęków nas. Czasami słusznie, coś czasami niesłusznie, różnie. Ale Holendrom się wydaje, że jak on nic nie powie, ten Polak, tak, to znaczy, że wszystko jest okej. Miałam kiedyś rozmowę z taką panią z HR-u, Holenderką, która mi mówi: ale my mieliśmy z nim taką dobrą relację, a on z dnia na dzień się wziął i wyjechał i nic nie powiedział i nagle go nie ma po 2 latach. A ja się go pytam: a skąd wiesz, że ta relacja była taka dobra? No bo nigdy nie było problemów, bo nic nie mówił. Ja mówię: ludzie, jak inni nic nie mówią, to wy się zacznijcie martwić, bo to jest problem, bo to znaczy, że wam nie ufają. A oni, wiesz, właśnie zaufanie, to jest coś, co jest bardzo istotne. My zupełnie inaczej podchodzimy do zaufania niż Holendrzy i u nas, tam były jakieś ankiety, badania, u nas chyba 77%, czy jakoś w granicach 70% Polaków mówi, że w kontaktach z obcymi ludźmi musimy być ostrożni, czyli podejrzliwi i nie ufać im od razu. Czyli 3/4 społeczeństwa w zasadzie nie ufa obcym, nie? A w Holandii 66% ufa obcym. W Holandii jest tak, że jeżeli ja cię nie znam, no to nie mam powodu, żeby ci nie ufać, bo jeszcze mi nic nie zrobiłeś, tak? A u nas jest odwrotnie. U nas jest, jak cię nie znam, to nie mam powodu, żeby ci ufać. Musisz najpierw udowodnić. Zupełnie odwrotne podejście. Zupełnie odwrotne. I takich rzeczy jest cała masa, Oskar. A jak myślisz, czy ta nasza polska pokora i taka powściągliwość jest odbierana przez Holendrów jako, no nie wiem, coś, jako że po prostu brakuje nam jakichś kompetencji może? Czy jesteśmy jacyś, nie wiem, niemili, zacofani? Wiesz, oni na to mówią slachtofferschap, czyli bycie ofiarą. I oni tego bardzo nie lubią. Oni lubią ludzi przedsiębiorczych, ludzi, którzy się odważą, ludzi, którzy się nie boją, którzy wykazują inicjatywę. Ale to znowuż zależy od środowiska, wiesz, bo jedni mają takie doświadczenia, że powiedzieli i ich usunęli, więc to jest różnie, ale mówię ogólnie. Moje doświadczenia są takie, że im więcej się odzywam, tym jest mi lepiej w Holandii. Oni nie lubią takiego, znaczy, no znowuż to zależy, to jest najlepsza odpowiedź i najgorsza w tym wszystkim, ale biorąc pod uwagę kulturę holenderską ogólnie, to oni chcą, żeby się pokazywać, chcą, żeby... To jest, wiesz, kultura, gdzie trzeba się łokciami rozpychać. Jeżeli ktoś tych łokci nie ma, no to będzie mu bardzo trudno.
Tak, po prostu trzeba mieć siłę i Tak, determinację, tak. żeby się tak przebić trochę. Przebić, tak, bo oni dopiero tak naprawdę nas zaczną szanować, jeżeli my siebie zaczniemy szanować, jeżeli sobie nie pozwolimy wchodzić na głowę. Tak, a myślę, że to z naszym takim polskim wrodzonym już brakiem pewności siebie, to jest kosmicznie trudne. Jest to trudne, ale nie uważam, że to jest wrodzone, to jest wyuczone, nie? Więc tak my jesteśmy zaprogramowani, w ogóle wszyscy na całym świecie i to środowisko, w którym żyjemy, ono nas programuje. Ja tłumaczę zwykle to w ten sposób, że wyobraź sobie, że przez pierwsze 20 lat życia, tak z grubsza biorąc, w życiu się niewiele zmienia, nie? Mieszkasz z rodzicami, masz tam jakieś rodzeństwo, kolegów, szkołę i tak dalej. To są okoliczności, które wpływają na to, kim jesteś, jak się rozwijasz, jakich zachowań się wyuczysz. Więc jeżeli nauczyłeś się, że jak tata przyjdzie do domu i jest zły i ty się go o coś pytasz, to on wtedy jeszcze będzie bardziej zły i ci da po łbie, to się nauczyłeś, żeby się nie odzywać. To przejdzie i wiesz, to jest twoja Dokładnie. strategia. Więc to są strategie wyuczone. Tak działa nasz mózg, nie? Nasz mózg nas chroni. To jest jego bardzo ważna funkcja. Ale co się wtedy dzieje? Te okoliczności to są ziemniaki, a twój mózg tworzy strategię, żeby sobie z tymi okolicznościami poradzić, czyli zły tata to lepiej się nie odzywać, będzie jeszcze gorzej. Więc jak masz ziemniaki, a strategią jest widelec, to jak masz ziemniaki i widelec, to sobie poradzisz, nie? Więc to jest radzenie sobie takie docelowe tu i teraz, krótka perspektywa. Nasz mózg nie działa w długiej perspektywie, nasz mózg chce, żebyśmy nie zginęli, nie? Żeby przeżyć. Bo jak się tata tak wścieknie, że ci walnie w głowę czymś, że po prostu ta głowa ci odpadnie, no to już po tobie, nie? Więc nasz mózg ma dobre intencje, ale on nie myśli perspektywicznie, nie myśli do przodu. No i co? No i wiesz, mamy ten widelec. Przyjeżdżamy do Holandii, czy w ogóle gdzie indziej, nieważne. Zmienia się miejsce, gdzie mieszkasz. Zmieniają się ludzie wokół ciebie, zmieniają się rzeczy, które robisz. Tak naprawdę wszystko wokół ciebie się zmienia, więc już nie ma tych ziemniaków, nie? Jest zupa. Ale ty nadal masz ten sam widelec. No i Widelec. wiosłujesz tym widelcem, no i wiesz, ludzie się wypalają, bo to się nie da w długiej perspektywie. Tak, to chyba jakby nie dostrzegamy tego, że mamy nieodpowiednie narzędzie do konkretnych okoliczności. Dokładnie tak. Brakuje nam łyżki, widelca, wiesz, śrubokręta może. Brakuje nam narzędzi i to jest też, nawet jeżeli ktoś, bo ja mówię, że trzeba powiedzieć, tworzyć się, tak to tak łatwiej, ludzie sobie pewnie myślą, którzy nas słuchają, tak, łatwo ci mówić. Oczywiście, że mówić zawsze łatwo, nie? Ale tu potrzeba dwóch rzeczy. Z jednej strony rzeczywiście zrobić ten krok i się odważyć, co jest bardzo trudne, bo mamy lęk, nie? Ale z drugiej strony mieć też narzędzia komunikacyjne, które nam pomogą, żeby taką rozmowę podjąć. My często tych narzędzi nie mamy, więc nawet jeżeli decydujemy się już na ten krok, bo mamy potąd, to widzimy, że to nie zdaje egzaminu, bo po prostu nie brakuje nam tych narzędzi, więc machamy ręką i to i tak nie ma sensu. Niech się dzieje. Wytłumacz mi, bo myślę, że to będzie też dla wielu osób bardzo interesujące, jak Holendrzy rozumieją hierarchię i tutaj przywództwo? No to też powiem, że to zależy, bo ludzie są oczywiście różni, więc mówimy ogólnie o kulturze, tak? Więc to Tak, na pewno nie ogólnie. będzie, tak, nie miało zastosowania do wszystkich. No u nich jest płasko, u nich nie ma hierarchii jako takiej. Oczywiście, że ta hierarchia jest, no bo ktoś jest twoim przełożonym. Jeżeli przełożony ci mówi, że masz zrobić to i to, no to i jeżeli to leży w ramach twojej funkcji, no to masz obowiązek to zrobić, tak? Ale nie ma takiej hierarchii, że ja ci mówię, bo jestem od ciebie wyżej, czy jestem lepszy, czy poza tym nie rozmawiam z tobą, bo wiesz, jestem wyżej, więc nie zniżam się na te niziny. Nie, jako ludzie jesteśmy równi, więc można każdemu coś powiedzieć i z każdym porozmawiać. Oni nie widzą tego, że są lepsi od nas, chociaż my uważamy, że oni się zachowują, jakby byli lepsi od nas. No bo też interpretujemy ich zachowanie, które jest no, dla nas często właśnie aroganckie, czy jakieś tam, nie wiem, wywyższanie się. Ale u nich hierarchii nie ma. Czy myślisz, że po prostu nasza polska szkoła nas tak nauczyła? Czy to już kulturowo to nie mamy tylko wpisane? Szkoła, to jest kulturowo, bo no jak spojrzymy na kulturę,
na nas, bo ta kultura się nie... W ogóle my w Polsce, kultura nam się kojarzy z czymś totalnie odmiennym niż w Holandii. Nam się kojarzy kultura i sztuka. Nie? Rozmawiałam też ostatnio z panem dyrektorem w Polsce, bo firma holenderska chce zrobić szkolenie dla Polaków i dla Holendrów, bo oni mają tam filię. Więc ja z każdym rozmawiam, więc się pytam na różnice kulturowe, więc ja pytam się jego, to o czym pan uważa, że powinniśmy porozmawiać, to on mi mówi o jarmarkach i jak to wygląda u nas, wyglądają święta Bożego Narodzenia. To są tradycje, nie? To są zwyczaje i tradycje, więc kultura nam się kojarzy ze zwyczajami i tradycjami, a kultura w Holandii to jest totalnie coś innego. My to bardziej nazywamy mentalnością. Nie? U nas kultura też się kojarzy na przykład z kulturą osobistą. Uważamy często, że Holendrom tej kultury brakuje, że są źle wychowani. Nie? A tak naprawdę, żeby się zrozumieć, o czym mówimy, to chodzi o mentalność, czyli jak ludzie myślą, jak czują i jak się zachowują. Bardziej w tych kategoriach rozumiem ja kulturę. Nie? Kultura to są w ogóle strategie, jak sobie radzić w pewnych sytuacjach. I to dotyczy sytuacji, w których mamy do czynienia z innymi ludźmi. Jeżeli nie ma innych ludzi, to kultura nie ma znaczenia. Nie? To dopiero wychodzi w relacjach międzyludzkich. I na przykład nasza mentalność, może tak to nazwę, żeby było jaśniej, też się wywodzi z różnych czynników. Historia, geografia, religia na przykład. Nie? Jeśli spojrzymy tylko na naszą historię, u nas była pańszczyzna. Pańszczyzna przez 400 lat. Pańszczyzna to jest forma niewolnictwa. Więc Holendrzy uważają, że my jesteśmy tacy, nie ułożeni, tylko że tacy jesteśmy poddani, może tak się zachowujemy jak poddani, przez komunizm. Komunizm nie ukształtował tego w nas. My musimy spojrzeć 400-500 lat wcześniej to się zaczęło. Tak? Komunizm to po prostu była kontynuacja tego, co już było. Więc jeżeli ludzie przez pokolenia, i to w tych pokoleniach jest taka pamięć, pokoleniowa, że tak to nazwę, to przechodzi z pokolenia na pokolenie i nawet w dzisiejszych czasach wydaje się, że no to już nie ma tego polskiego wychowania tradycyjnego, że dzieci i ryby głosu nie mają, no ale spójrzmy, kto wychowuje te dzieci, które są teraz i kto wychował tych rodziców, nie? Więc jeżeli ci rodzice nie przerwią tego, to nic się nie zmieni, to nadal będzie część osób wychowana tak jak my. To już oczywiście jest kompletnie nieświadomie przekazywane z pokolenia na pokolenie. Oczywiście, my powielamy te schematy, bo tak jak ci mówiłam, jesteśmy zaprogramowani, więc to leci z automatu. Nasz mózg to jest, 20% energii, której my mamy do życia, idzie do mózgu. A to jest bardzo dużo, bo my mamy dużo więcej w naszym organizmie niż tylko mózg, a mózg to jest tam góra 1,5 kilograma. Więc nasz mózg zrobi wszystko, żeby z automatu robić to, co robimy, bo gdybyś się, codziennie musiał zastanawiać, jak użyć szczoteczki do zębów, no to już by ci poszła cała energia na to, byś nie miał siły iść do pracy. Więc jeżeli pierwsza rzecz to jest, uświadomić sobie, że my lecimy z automatu, że to nie są nasze świadome wybory. To jest program. I czy ja chcę tak robić, jak ten program mnie steruje, czy bo to jest tak jak jeździec na koniu, nie? Koń cię prowadzi tam, gdzie chce. No, ja bym tak nie chciała. Tak się zastanawiam, jakie aspekty w pracy dzielą najbardziej, chodzi mi o komunikację Polaków i Holendrów, jeżeli pracują w jednym miejscu? No język jest oczywiście bardzo ważną barierą, nie? Bo jeżeli nie znamy wspólnego języka, to w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Druga rzecz jest taka, że Holendrzy postrzegają znajomość języka zupełnie inaczej niż my. Kiedyś, ja w ogóle wcześniej jestem nauczycielem z zawodu pierwszego. Kiedyś. I jak byłam w Holandii, to prowadziłam na początku szkolenia dla firm, uczyłam ich niemieckiego. I to w ogóle było takie dla mnie też mind-blowing, bo ja ich poprawiałam, nie, te błędy, bo oni mówią, po prostu kali mówić, kali jeść, a ja ich poprawiam z uporem maniaka, że nie, że dobrze, bo perfekcjonizm, że jak to można. A oni na mnie patrzą, mówię, ale o co ci chodzi? Przecież oni mnie zrozumieją.
No i trudno im nie przyznać racji, nie? Ale my znowuż mamy coś takiego wpojone, że jak nie jest dobrze, to jest źle. Jak nie jest w 100% dobrze, to jest źle. Więc nawet ludzie, którzy znają jakiś język, czy angielski, czy niemiecki, czy holenderski, ale nie są pewni tego, że ja powiem wszystko doskonale, się po prostu nie odzywają. To jest naprawdę duża strata. Ja pamiętam, jak trafiłam, moja pierwsza, druga praca, to była praca w szkole. I wiesz, jak się człowiek uczy języka, to będzie się robić błędy i będą głupie sytuacje i spalisz raka nieraz. I mnie się to też zdarzyło i chcę podzielić się czymś, co chyba najgorszym, co mi się zdarzyło, jeżeli chodzi o spalenie raka. Siedzę w pokoju nauczycielskim, mieliśmy przerwę i tam, nie wiem, 10-15 osób siedzi. No i rozmawiamy i ja im mówię, że ja mam 2 małe kotki. I oni w ryk. Tylko że ja nie powiedziałam, że mam 2 małe kotki, tylko że mam 2 małe cipki. Więc to jest taki przykład, że no okej, rak od góry do dołu i najlepiej by wyszła i się zakopała pod ziemię. Ale z drugiej strony, wiesz, to nie jest tak, że oni się śmieją z nas, bo nam się wydaje, że oni się wtedy śmieją z nas. Nie, oni się śmieją, bo to jest po prostu śmieszne. Odwrotna sytuacja. Prowadziłam kurs dla Holendrów, kurs polskiego, oni się uczyli polskiego. I miał pan opowiadać o swojej rodzinie, nie? I tam chciał powiedzieć, że ma 2 małe córki. A on powiedział, mam 2 małe kurki. No i wiesz, no nie zaśmiej się z tego. To nie jest wyśmianie człowieka. To jest po prostu śmieszne. A my niestety interpretujemy bardzo często to tak, że wiesz, że to z nami coś jest nie tak, że ludzie mają bardzo personalnie, niepotrzebnie. A masz jakąś taką historię z pracy, gdzie na przykład te różnice kulturowe doprowadziły do jakiegoś konfliktu? Mam w tej chwili taką sytuację. Konflikt w pracy na bieżąco. Tak, i to jest na przykład właśnie brak zaufania, nie? Chłopak mówi, nikomu nie ufam. Nikomu w tej firmie nie ufam. No więc jeżeli tam mamy, nie wiem, 200 osób, a on nikomu nie ufa, no to tak. Z jednej strony trzeba się zastanowić, czy to rzeczywiście nikt w tej firmie nie jest godny zaufania, czy on po prostu patrzy przez pryzmat swoich doświadczeń i przekonań i generalizuje. Ale ponieważ jeżeli wychodzimy z takiego założenia, no to co robisz, jak nikomu nie ufasz? Izolujesz się, nic nie mówisz, więc rzeczy narastają i narastają później do takich rozmiarów, że to już się nie da pozamiatać pod dywan, nie? Już nie ma wtedy powrotu. Nie, to już jest ciężko i to raczej nie prowadzi do niczego dobrego w dłuższej perspektywie. Powiedz mi tak, gdybyś mogła dać na przykład, nie wiem, 2-3 wskazówki jakiemuś holenderskiemu menadżerowi, który zarządza polskim zespołem. Okej. Pierwszą wskazówką, tak, to zawsze mówię. Pierwsza wskazówka to jest taka, żeby nie pouczać. Wiesz, Holendrzy mają tendencję pouczania. Oczywiście sami nie uważają, że tak robią, ale my to tak odbieramy, nie? My to odbieramy, jak on mnie poucza, on mnie wychowuje, on mnie tutaj... się. Tak, nie? Mam taką sytuację, którą też za każdym razem powtarzam. Menedżer produkcji, nie? Widzi, że chłopak jeździ na wózku, to akurat nie był Polak, nieważne, jeździ na wózku widłowym bez pasa, nie? No jest obowiązek zapinania pasa. Więc on mu mówi, że zapnij ten pas, bo jak nie, to będzie wypadek, to się stanie to i takie będą konsekwencje. Wiesz, litanie całą mu, produkuje się przed nim przez tam 5 czy 10 minut. Jakby ten chłopak nie wiedział, że trzeba ten pas zapinać, nie? Więc on do mnie mówi, 10 razy już mu powiedziałem, żeby zapinać ten pas i on nadal tego pasa nie zapina, nie? A ja do niego mówię tak, jak ty mu 10 razy już to powiedziałeś i on nadal tego nie robi, to kto tu się uczy wolno? Bo jeżeli nie zmienimy znowuż swojej strategii, jeżeli on też tym widelcem zupę chce zjeść, no to mu się nie uda, nie? Więc im się wydaje, że my czegoś nie robimy, ponieważ nam brakuje wiedzy, brakuje nam informacji.
Bardzo często tak nie jest, no bo jakim trzeba być, sorry, debilem, żeby nie wiedzieć, Dokładnie. żeby zapiąć pas na wózku widłowym, nie? To, co on mu produkuje, to nie jest jakaś eureka, już nie wiedziałem, ja teraz wiem, to już będę to robił, no sorry. Zwłaszcza, że 10 razy już mu to powtórzył. Jeżeli rozwiązanie jest takie proste, nie, a ktoś tego nadal nie robi, to znaczy, że to nie jest ten problem, że problem jest zupełnie inny. A jeżeli my, i to też tłumaczę Holendrom, że jeżeli my będziemy ludziom tłumaczyć, jak mają coś robić i dlaczego tak jest, a to jest coś, na co sami by mogli wpaść, no bo wiesz, bo głowa mnie boli, weź sobie paracetamol, nie wpadłabym na to, nie? No to jeżeli to jest takie proste rozwiązanie, a ktoś na to nie wpadł, no to jakim tak naprawdę jest debilem, nie? Oczywiście. Więc to jest przekaz, który oni w ten sposób wysyłają, że pierwsze, jesteś głupi, bo tego nie wiesz, a tyle razy już ci mówiłem, nie zakodowałeś, więc jaki jesteś tępy, że tego nie rozumiesz, to jest pierwszy przekaz, a drugi przekaz to jest bagatelizowanie problemu. Tak? Że ten problem najwyraźniej nie jest ważny, bo rozwiązanie jest takie proste. Nie spojrząc na to, co jest głębiej. Nie? Nie tylko na powierzchni. Więc to jest jedna. Nie pouczaj. Druga, żeby się zaczęli trochę dziwić. Oni się mało dziwią. Ale to jest w ogóle nie tylko ich, to jest takie ludzkie, my też tak mamy. Więc tak naprawdę to, co ja teraz mówię, to nie jest typowo kulturowe, ale to są takie rzeczy, które nas wkurzają, ogólnie jako ludzi. Wiesz, jak widzi też jeden na przykład team leader przechodzi, widzi, że ktoś tam pakuje jakąś część do wysyłki, nie? I on do niego mówi, ty musisz to zawinąć w folię bąbelkową, bo jak tego nie zawiniesz w folię, to się porysuje i to wróci do nas i kosztuje to pieniądze i w ogóle, nie? Ten człowiek patrzy na niego, jak w ogóle o czym ty mówisz, nie? Więc znowuż wychodzi z założenia, że on nie wie, że trzeba w tą folię bąbelkową zawinąć, więc ja cię pouczę, żebyś ty wiedział i na przyszły raz to robić dobrze. Zupełnie się nie zastanawiając, dlaczego ktoś to robi, nie? To jest tak, jakbyś poszedł do lekarza i powiedział, głowa mnie boli. A lekarz ci powie, okej, jutro amputacja. Problem z głowy, nie? Dosłownie. Ale ile zaufania miałbyś do takiego lekarza? Więc, a my to robimy na co dzień tak samo. My wydajemy diagnozę bez przeprowadzenia badania. Tak się nie da. Tak się nie da. I tu się relacje rozjeżdżają, a dla nas, my jesteśmy ciepłą, emocjonalną kulturą. U nas wszystko się obija o relacje. Nie? Jeżeli masz z kimś dobrą relację, człowiek wszystko dla ciebie zrobi. Zrobi więcej dla ciebie niż dla siebie. A u nich tego nie ma. Czy można powiedzieć, że Holendrzy bardziej działają jakimiś takimi, nie wiem, czy schematy to jest dobre słowo, ale według jakichś takich procedur ściśle idą tą ścieżką, a na przykład Polacy wydaje mi się, że są bardziej tacy flexible. Wiesz, i tak, i nie pewnie, Zresztą bo te schematy mamy wszyscy. Tak się przyjęło, że mówi się, że Polak to kombinuje, że tam zawsze sobie poradzi. Tak, poradzi sobie, tak. Nie zawsze sobie poradzi. Znamy przypadki, że tak nie jest. Tak. Ale wiesz, żeby mu dobrze było, to sobie jakoś tam powiedzmy poradzi. Oczywiście, że Holendrzy mają jakieś swoje schematy, no bo oni, wiesz, on się wydrze na ciebie teraz, albo ci powie, że coś robi źle, a za chwilę pije z tobą kawę i rozmawia, jakby nic nie było, nie? A u nas to wiesz, to jest nie do pomyślenia. To w ogóle dni, tygodnie czasami muszą minąć, żeby nam wszystko się ułożyło od nowa. Oni nie podchodzą tak emocjonalnie do wszystkiego jak my. Nie? I dlatego jest też ta niezrozumiałość jednych drugich. Kiedyś miałam telefon, dostałam od HR menedżera, czy znasz jakiegoś polskiego psychiatrę? Nie wiem, polskiego psychiatra, co się dzieje? Bo tu taki Polak krzyczy, kopie. Pewnie mu się uzbierało i mu się wylało. I zaraz ochłonie. Chłopak nie potrzebuje psychiatry, tylko żeby z nim normalnie porozmawiać, posłuchać i dowiedzieć się, o co tak naprawdę chodzi, nie? Bo się nie odzywał tyle, no to mu się uzbierało, no logiczne. A jakaś taka odwrotna sytuacja, że które powiedzmy Polacy mogą lepiej zrobić w środowisku Holendrów, żeby być lepiej zrozumiani i też Odzywać ich... się.
Odzywać się, naprawdę. I ja wiem, że to jest trudne, więc nie zaczynajmy od razu, od 0 do 100, żeby tam na 100 od razu się odezwać i powiedzieć, co mi nie pasuje. Tylko powoli zapytać się, jak mu minął weekend, albo samemu powiedzieć, co się robiło w weekend. Oni na przykład mieszają sprawy prywatne z zawodowymi. My raczej mamy tak, że nie rozmawiam o swoim życiu prywatnym w pracy, no bo tak mamy. Ja na przykład jak mam jakiś meeting Teams zwykle z ludźmi z Holandii, to pierwsze co, to to najpierw porozmawiamy, przedstawimy się, nie? No i przedstawienie się to jest takie, że mam męża i 2 dzieci i w wolnym czasie haftuję sobie. W ogóle o czym my mówimy? Jesteśmy tutaj robić biznes, nie? A nie żeby opowiadać sobie o swoich kotkach i pieskach. A w Polsce jest po prostu od razu, przechodzimy do biznesu, przechodzimy do sprawy. Oni lubią to mieszać, oni lubią też wiedzieć, z kim mają do czynienia, poznać tego człowieka, więc to nam na pewno dużo pomoże, jeżeli się otworzymy i takich możemy wybrać oczywiście, czym się podzielimy, czym nie. Ludzie się boją, że jak coś powiem, to od razu wszyscy będą wiedzieć. No to powiedz coś takiego, co jak wszyscy będą wiedzieć, to się nic nie stanie. Ale żeby powoli próbować, eksperymentować, bo inaczej będzie ciężko. Jak znaleźć złoty środek? No bo wiesz, Holendrzy wszystko planują z kalendarzem na kolejne już tam miesiące bądź nawet lata, a my tak jesteśmy chyba przyzwyczajeni do takiego bardziej działania na szybko. W gorącej wodzie kompanii. Tak. Tak, i jakie jest twoje pytanie, bo mi umknęło? I jak to można ze sobą pogodzić? Jak znaleźć taki złoty środek, żeby właśnie w tym aspekcie lepiej się ze sobą dogadać? Tak. Widzisz, to, że oni planują, tego nie zmienimy, nie? Bo tu znowuż mamy tą płaską strukturę, więc to nie jest tak, że jedna osoba decyduje. U nas jedna osoba decyduje, tak robimy, koniec, nie? A tutaj nie, bo ten musi się nad tym zastanowić, bo ten musi to przeczytać, bo ten i to jest strasznie rozłożone w czasie. I nam się wydaje, że jeżeli oni czegoś nie zrobią od razu, miałam taki przypadek, że miała być taka fontanna do picia, tak jak mają w tych amerykańskich filmach, nie? Czy w Ameryce gdzieś tam w szkołach, że są takie fontanny, że się pije. I mieli coś takiego zrobić w tej fabryce, no ale co, przez miesiąc, 2, 3 powiedzieli, że zrobią, to się nie dzieje, pół roku dalej to się nie dzieje. No więc ludzie sobie myślą, mówią, a i tak z tym nie zrobią, bo w ogóle nie ma im co ufać. Więc ja poszłam do menedżera, mówię, co się dzieje z tym? No tak, to jest, ale są problemy, bo jest to, bo jest tamto. I mówię, słuchaj, dlaczego ludzie o tym nie wiedzą? Jeżeli oni o tym nie wiedzą, że wy to macie w planach, ale nie ma konkretów, bo są jakieś tam utrudnienia czy coś, no to oni muszą o tym wiedzieć. Ich trzeba na bieżąco informować o statusie tego zlecenia, powiedzmy, nie? A on do mnie mówi, no jeżeli są zainteresowani, to przecież mogą przyjść i się zapytać. No nie przyjdzie ci Polak do Holendra, menadżera produkcji, żeby go zapytać, a jak z tym projektem, panie menadżerze? Nie, to jest tak, jakby mu po łapach dał. Jakby mu pokazał, że nie robisz dobrze swojej roboty, a oni tak tego nie odbierają. Oni właśnie lubią, jak ludzie zadają pytanie. Inny przykład, jest po prostu tyle tego. Słuchaj, rozmowa kwalifikacyjna, nie? 3 kandydatów na team lidera, wszyscy z własnej firmy, więc to jest po prostu, wybieramy teraz kogoś z grupy tej na team lidera. Menadżer dzwoni do mnie później po tych rozmowach kwalifikacyjnych i mówi, słuchaj, rozmawiam z 3 ludźmi, z trojgiem ludzi, Boże, mój polski, z trojgiem ludzi osobno. Żaden mi nie zadał ani jednego pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Nie? Ja znam te osoby, więc potem do nich idę, pytam się, czemu nie zadałeś, czy nie zadałaś żadnego pytania. On mówi, no przecież wiem, jak wygląda praca team lidera, to o co mam się pytać? Nie? Dla nas zadawanie pytań kojarzy się z brakiem wiedzy, czyli głupi jestem, nie wiem, więc muszę się zapytać, nie? A dla nich zadawanie pytań kojarzy się z zaciekawieniem, z zaangażowaniem. Dlatego oni się tak dużo o nas pytają, nie? Pierwsze co, widzisz Holendra, to okej, jak się nazywasz, dobra, a gdzie mieszkasz? Nie? A u nas takie coś, no a co chcesz mnie odwiedzić, czy co? Po co ci to wiedzieć, nie? U nas się już podejrzenie włącza. Dobra, się pyta, a żona, a jesteś mężatką? A czy on by coś chciał, że się pyta? Wywiad robi, nie? A czy masz dzieci? Wszędzie jakiegoś takiego podtekstu szukamy, prawda? Tak, słuchaj, jeszcze dobry
Dobry przykład. Kurs prowadzę, nie? Wydrukowałam też takie, wiesz, lidery, jak coś tam, tylko się walnęłam i jest błąd, nie? I powiedzmy, że tam było żeby, jest żaba. No wiesz, rozdałam i tak dalej. Nikt nic nie mówi na temat tego błędu, a mi po prostu już szkoda było kasy, żeby to od nowa drukować i czasu. I ja mówię do nich, że słuchajcie, tu jest błąd, czy nikt tego nie zauważył? A oni mówią, tak zauważyliśmy, ale myśleliśmy, że ty zrobiłaś celowo, że to ma jakiś cel. Ja mówię, ludzie, o czym wy mówicie? Nie? Inny przykład. Wysyłam maila do chłopaka, proszę, żeby przesłał to do swojej koleżanki, bo ja nie miałam jej maila. O czym piszę w tym mailu, nie? Tydzień później rozmawiam z nim, a on mówi, wysłałem to do niej. To był pewnie test, nie? Ja mówię, o jaki test? My za dużo, naprawdę za dużo myślimy, za dużo nam w tej głowie się dzieje, a u Holendra jest to, co widzisz, to tak jest, tam nie ma więcej bardzo często. Nie ma się co zastanawiać, szkoda życia na to. Za dużo analizujemy. Bardzo. Analizujemy wszystkie możliwe scenariusze za, przeciw, co by było, gdyby. Tak. To po prostu My siedzimy szkoda w tej czasu. głowie i mamy stres i to nas męczy. I potem się dziwić, że coś mi tu lata, że jesteśmy tacy wypluci. No. Napisałaś mi w tym takim formularzu, który ci wysyłałem wcześniej, takie stwierdzenie, że boję się i robię to. Co to dla ciebie w ogóle oznacza? Oj, to oznacza przeżycie dla mnie. To jest moja strategia na życie. Bo wiesz, no my mamy te swoje programy, nie? My mamy te swoje schematy. Jeżeli podążamy tymi utartymi drogami, to operujemy w naszej strefie komfortu. No i ona jest komfortowa w krótkim terminie. To nie znaczy, że ona jest zawsze przyjemna, ale ona jest znana. Wiemy, co się wydarzy. Nie? Natomiast jeżeli chcemy, żeby coś się zmieniło, to trzeba przejść do strefy rozwoju. A żeby przejść do strefy rozwoju, to trzeba przejść przez strefę strachu. Nie ma innej drogi, po prostu nie ma. I to nie jest tak, że zrobię to dopiero jak się nie będę bać. Nie, nigdy tak nie będzie. Przestaniesz się bać dopiero jak to zrobisz. I to jest dziwne, nie? Bo wiesz, strach to jest bardzo, bardzo ważna emocja, ewolucyjnie w ogóle, bo on nas chroni przed tym, żeby nas coś nie zażarło, albo żebyśmy, nie wiem, inaczej nie zginęli, nie? Więc jeżeli stoisz na 10. piętrze wieżowca i się boisz, to bardzo dobrze, bo nie skacz. I po to właśnie jest ten strach, nie? Ale jeżeli jesteś w pracy i coś ci się nie podoba i boisz się powiedzieć, no to nic cię nie zeżre. No chyba, że mamy oczywiście problem z tym, że boję się, że stracę pracę, ale czy rzeczywiście tak jest, nie? To już jest inna sprawa. Ale tu nie ma innej rady, po prostu boję się i robię to, więc tu jest kwestia akceptacji, że ten strach jest po prostu częścią życia, jest częścią rozwoju. Tylko pytanie, czy chcemy się rozwijać, nie każdy chce i to też jest okej. Ale jak patrzymy w naturze, to co nie rośnie, to umiera, więc... A pamiętasz sytuację, w której ciebie strach jakoś mocno zatrzymała, mimo wszystko udało ci się zrobić ten krok w przód? Ojejciu, ja to robię codziennie. To jest dla mnie codziennie. To jest na przykład, bardzo prosty przykład, to są media społecznościowe. To, co ja umieszczam na LinkedInie, na przykład w mediach społecznościowych, to się spotyka z bardzo różnymi reakcjami. Czyli są i pozytywne, i bardzo często negatywne, czyli ludzie najeżdżają na mnie ostro. I ja za każdym razem mam obawę, czyli obawa jest formą strachu, że okej, puszczę to, co teraz na mnie wywalą, nie? Ale to robię, bo ja wiem, że moje intencje są dobre, że to jest ważne, uważam, że jest to użyteczne i że ktoś musi o tym powiedzieć. Więc ja się z tym spotykam codziennie, tylko że strach nie jest dla mnie szlabanem, strach jest dla mnie drogowskazem. Tam, gdzie jest strach, tam są wartości, tam jest droga, którą powinniśmy podążać. Bo tam, gdzie jest łatwo, to nie jest, tam naszych wartości nie ma. Nasze wartości są tam, gdzie jest lęk i to jest trudna droga. Czy nic nowego stamtąd nie wyniesiemy? Żeby czegoś się nauczyć, wynieść jakąś korzyść, to trzeba wejść
w te tereny, w te rejony, Tak. w których nas jeszcze Tak. nie było. Tak. Tak, i wiesz, no nie każdy też ma potrzebę uczenia się i rozwoju i to jest okej, ale nawet jeżeli ktoś tej potrzeby nie ma, to dobrze się zastanowić, czy ja idę drogą w kierunku moich wartości. Ale tu też ważne jest, żeby najpierw wiedzieć, jakie są moje wartości, bo te wartości są takim kompasem, który mi wskazują, co jest dla mnie dobre w długiej perspektywie, nie w krótkiej, bo w krótkiej będzie źle. To jest tak jak rzucanie palenia. Wiesz, jak ktoś pali, ja nigdy nie paliłam, ale ci, co palą, to na pewno wiedzą, że palenie sprawia im przyjemność, bo inaczej by tego nie robili. Czyli tu i teraz jest im z tym dobrze. Chociaż wszyscy wiemy, i palacze również, że palenie zabija, tak? Że sobie hodujesz tam jakiegoś raka albo inną chorobę wieńcową, powiedzmy. Ale rzucenie palenia, nie czujemy się z tym dobrze, chociaż wiemy, że to jest dobre. A Tak, my mamy dopiero niestety... tam musi minąć Tak. kilka dni, kilka tygodni, bądź miesięcy. Wtedy Dokładnie. potrafimy... W długiej, ale to ma wynik, dopiero rezultat w długiej perspektywie, ale my jesteśmy tak przyzwyczajeni, żeby robić to, co jest, z czym czujemy się dobrze, bo oczywiście jest to wygodne. Ale jeżeli będziemy robić tylko to, z czym czujemy się dobrze, to nie będziemy podążać w kierunku naszych wartości bardzo często. Zwłaszcza, że lubimy wszystko, co jest instant. Tak, jeszcze mamy takie czasy, nie? Wciśniesz guzik i już masz. Jak się strona wyświetla tam, wiesz, ładuje 2 sekundy, to już wychodzisz. Co byś chciała, żeby każdy Polak i każdy Holender mógł wynieść z tej naszej rozmowy dzisiaj? Wiesz co, ja bym Jakieś bardzo... takie uniwersalne przesłanie może. Tak, ja bym bardzo chciała, żeby ludzie zobaczyli, szczególnie jeżeli chodzi o te relacje międzyludzkie, bo one dla mnie są ogromnie ważne i wiem, że dla wielu ludzi też są ważne, bo te relacje jednak też wpływają na poziom naszego szczęścia w życiu. Ja bym chciała, żeby zrozumieć to, że intencje zawsze są dobre. Czyli ja robię coś w dobrej intencji. Tylko, że my oceniamy siebie po naszych intencjach, bo te intencje znamy, ale drugą osobę oceniamy po jej zachowaniu, czyli to, co ona robi. Ono nie zawsze może być dobre. Albo jeszcze co gorsze, jakichś swoich wyobrażeniach o tej osobie. Też tak może być. Ale my nie znamy tej intencji. Ja bym bardzo chciała, żeby ludzie byli bardziej zaciekawieni sobą, ale też sobą drugą osobą, żeby chcieć się poznać, zrozumieć, zadać sobie pytanie, dlaczego ktoś przy zdrowych zmysłach zrobiłby coś takiego. Nie? To. Żeby też zacząć bardziej wątpić w to, co nam ta głowa poddaje. Im więcej wątpliwości, tym tak naprawdę lepiej. Wiem, że nic nie wiem. Żeby może podważyć to, co sami myślimy. Tak, żeby podważyć to, co ci się w głowie pojawia, bo to nie są myśli świadome, to się po prostu pojawia. 95% naszych myśli, a mamy ich jakieś 60 000 dziennie, to są myśli automatyczne. Wiesz, czy chcesz, czy nie chcesz, one się pojawiają w twojej głowie, ale czy nie mamy kontroli nad nimi. Nie, ja nazywam te myśli takimi bąkami mentalnymi, no bo jak, wiesz, nasza głowa to jest jak żołądek i jelita, układ pokarmowy, nie? Jak coś zjesz, to tam się trawi i są pewne produkty uboczne. No i u nas jest to samo w głowie. Nasze doświadczenia też się trawią i takie myśli są produktami ubocznymi. No ale, chcemy podążać za bąkami. No ja nie chcę. Dokładnie. No chyba, że ktoś lubi. Niektórzy lubią. Powiedz mi już tak na koniec, co byś poradziła Polakowi, który chce przyjechać do Holandii i zacząć tutaj pracę? Ja bym chyba odradziła. Dlaczego? Ja bym chyba odradziła, bo to jest... no wiesz, chyba, że ktoś naprawdę nie ma innego wyjścia i nóż na gardle. Ale to jest takie przesadzanie drzewa. To jest ciężko. To jest ciężko. Na początku jest ciężko i... Znaczy chyba najcięższe jest to zaczynanie od zera. Kompletnie od zera. W nowym kraju, w nowym miejscu. Wszędzie. A tu masz wszystko. Wiesz, co się dzieje? Bo tak naprawdę my
mamy niestety niskie poczucie wartości i to było badane. Połowa Polaków boryka się właśnie z brakiem pewności siebie, a brak pewności siebie wynika między innymi z braku poczucia własnej wartości. A poczucie własnej wartości to nie jest tak jak garb, że albo masz, albo nie masz. Tylko to może, wiesz, to jest różnie, w zależności od okoliczności. Na przykład, Całe, powiedzmy, spektrum. tak, i też w pewnym obszarze życia możemy mieć poczucie własnej wartości i to, że jestem okej, a w innym nie. Ja na przykład umiem piec sernik, słuchaj, ale ja już go piekłam ze 100 razy, on mi zawsze wychodzi. Ja wiem, że jak mam zrobić sernik, to ja się nie martwię na święta Bożego Narodzenia, bo zawsze mi wyjdzie. Ale nie każ mi robić szarlotki, bo tu mam stres, bo tu nie mam pewności siebie, bo to jest obszar, którego po prostu nie opanowałam. Nie znasz, tak. Ale teraz mówiąc o tym poczuciu własnej wartości, co wpływa na przykład też niestety negatywnie na poczucie wartości, to są zmiany w życiu. A jeżeli mamy zmianę w życiu tak, że przyjeżdżasz do innego kraju, zmieniasz w ogóle miejsce zamieszkania tak bardzo radykalnie, zmieniasz osoby, które masz wokół, masz innego pracodawcę, inną pracę, nie znasz języka, nie znasz kultury, no to poczucie własnej wartości po prostu opada do piwnicy. To jest na samym dnie, tak. Więc to jest bardzo ciężkie. Ja naprawdę nie życzę nikomu, żeby to odczuł, bo ja wiem, jak to jest. Ja sama też przez to przechodziłam. Gdyby ktoś mi pokazał film, jak moje życie będzie wyglądało na początku w Holandii, to ja bym tu nie przyjeżdżała. To ja bym powiedziała nie. Ja mam dokładnie takie same przemyślenia. Tak. W Polsce zawsze miałem jakieś takie prace, powiedzmy, lepsze. A Tak. po przyjeździe do Holandii wylądowałem na szklarni. Tak. Nie, jeżeli tylko jest jakaś inna możliwość, nie przyjeżdżajcie. Chyba, że ktoś ma jakiś już gotowy plan, Tak. a tak, nie zaczyna kompletnie od zera. Ale nie tak w ciemno, w nic, że jakoś to będzie. Nie będzie. Nie będzie, przynajmniej nie na początku. To jest orka, to jest bardzo ciężka praca. No ja nie życzę nikomu, żeby przez to przechodził. Wiesz, tak jak jest teraz, jest okej, ale jestem już prawie 23 lata dalej. Ale te początki były tragiczne. Ja codziennie, przepraszam, że ci jeszcze przerwę, ale codziennie przez pierwszy rok albo może dłużej ja naprawdę myślałam, pakuję walizki i wyjeżdżam, bo ja tu nie wytrzymam. Więc tego nie życzę nikomu. W którym momencie to tobie udało się zrzucić z siebie te takie polskie, tą polską mentalność? W sensie właśnie brak pewności siebie, te rzeczy, które przywiozłaś ze sobą do Holandii. O. Wiesz co, ja nie wiem, czy ja do końca to zrzuciłam, bo tak naprawdę pisząc tę książkę, mi się wydawało, że ja tak zrzuciłam, ale pisząc tę książkę, ja po napisaniu tej książki piszę do koleżanki, ja mówię, kurde, ja po prostu jestem Polką. Ja to wszystko też w sobie mam. To nie znaczy, że my się nie pozbędziemy tych schematów. One nadal będą. My możemy co najwyżej wykształcić nowe równolegle. I co mnie na przykład bardzo pomogło, moja praca na początku, ja nigdy nie pracowałam fizycznie w Holandii. Moja praca pierwsza była w biurze, ale mimo to totalnie się nie dogadywałam z tymi ludźmi, bo oni nie byli na moim poziomie, chociaż to było biuro, ale wiesz, biuro polskie, a biuro holenderskie to jest dzień do nocy. Różne światy, tak. Nie ma co. Ale później poszłam uczyć do szkoły i to dla mnie było olśnienie. Bo ja do tej pory myślałam, że wszyscy Holendrzy są beznadziejni i w ogóle z dala od nich, bo to nic z tego nie będzie. Poszłam uczyć do szkoły, poznałam nauczycieli, kolegów, którzy okazali się, że mają totalnie inną mentalność, są fantastycznymi ludźmi. Oni mi tak naprawdę pomogli tę wiarę w Holendrów odzyskać. Oni mi pokazali, że to nie jest Holender, Polak, Rumun, to jest człowiek. Jesteśmy po prostu ludźmi i jeden ma więcej tej inteligencji emocjonalnej, inny mniej, a jeszcze inny ma, wiesz, na minusie. Więc to mi bardzo pomogło, żeby zobaczyć, że to są ludzie. Że to jest, i że są ludzie, którzy są okej. I takich ludzi poznałam na szczęście więcej. I to mnie cieszy, i to mnie tu trzyma. Myślę, że to jest świetna puenta, że wszyscy jesteśmy ludźmi i trzeba siebie wzajemnie postrzegać z tej właśnie perspektywy, a nie, że ten Polak, Rumun, ten Węgier. Tak.
Tak, i z jakimiś szukać. uprzedzeniami takimi. Nie. I szukać ludzi, którzy po prostu do nas pasują, a nie, że wszyscy są tacy sami, więc wiesz, jeżeli ktoś ma przekonanie, wszyscy są B, to ja się zastanawiam, okej, czy rzeczywiście tak jest, czy to jednak twój obraz rzeczywistości jest zakrzywiony. Są ludzie, którzy do nas pasują, są ludzie, którzy nam jakąś wartość dodaną oferują i ich trzeba szukać, czyli nie zamykać się, szukać, działać, akcja. Super, bardzo ci dziękuję za ciekawą rozmowę. Dziękuję, Oskarze, bardzo mi Naprawdę było miło. dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałem. Mam nadzieję, że widzowie, słuchacze podzielą moją opinię. Mam też taką nadzieję i mam nadzieję, że zaczniemy działać więcej. Dokładnie i że wzajemnie Polska i Holandia zaczniemy się lepiej rozumieć i dogadywać. Tak, i żebyśmy się Pomimo też wspierali tych różnic. nawzajem. Tak, Polacy, fajnie by było też, żebyśmy my się nawzajem wspierali, bo tego też często brakuje. Jasne. Bardzo ci dziękuję. Dzięki Jeszcze się nie wielkie. rozłączaj, ale ja już tutaj wyłączę nagrywanie.